Cześć, mamy grudzień 2025 i jak to w tym okresie zazwyczaj bywa, pojawiają się różne takie dziwne wynalazki typu Black Friday, Black Week. Ludzie się bardzo cieszą, natomiast ja się trochę zastanawiam, bo w naszej europejskiej kulturze jak coś było black, czyli czarne, to raczej się kojarzyło z czymś złym, na przykład czarna ospa. Chociaż z drugiej strony Black Week, Black Friday to taka trochę zaraza dla naszych portfeli. Może coś w tym jest. No dobra, ale teraz tak. Zajrzałem do pewnego sklepu i zrobiłem szybkie rachunki. Znaczy do sklepu internetowego. I zrobiłem szybkie rachunki. Cena sklepowa 7445 zł. Rabat w sklepie 500 zł. Cashback 900 zł. Jak sobie to wszystko policzyłem, to tak mi wyszło, że na koniec dnia to mi wyjdzie coś koło 6000 zł do zapłacenia. Faktycznie. No i słuchajcie, była straszna wojna wewnętrzna. Mocno się broniłem, długo się broniłem, wykonywałem różne manewry oskrzydlające, zwierające, rozwierające, zawierające. Niestety przegrałem, poległem. No i pojawiło się to. Czyli OM System OM3. No i teraz może się powiedzieć pytanie, ale po co? Dlaczego? Którędy? No przecież używasz człowieku Nikona. Masz tego Nikona całą długą półkę. To dlaczego OM System OM3? Otóż odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom bardzo, bardzo prosta. I składa się z dwóch elementów. Element zupełnie irracjonalny. I ten element irracjonalny jest taki, że ja bardzo lubię od początku, jak tylko się pojawiły, aparaty i obiektywy, kiedyś Olympusa, teraz OM System. W ogóle lubię system Micro 4/3. Natomiast drugi aspekt jest czysto racjonalny, dlatego że jak zabieram się za coś poważnego, wybieram się gdzieś, gdzie wiem, czego się spodziewać, wiem, co muszę osiągnąć, no to wtedy oczywiście biorę ze sobą mojego kochanego Nikona. W zależności od zastosowania będzie to mniejszy, większy Nikon, mniejszy, większy obiektyw, albo może torba obiektywów, albo może plecak obiektywów, nieważne. Ale bardzo często chodzę gdzieś tak po prostu na szybko do lasu, albo też w miasto. No i wtedy pojawia się pewien problem, bo mój Nikon, jaki by on nie był, którego bym nie wziął, no korpus to jeszcze jak cię mogę. No bo jak zostawię w domu Z9, a wezmę Z6 III, no to ten korpus nie jest zbyt duży, ale obiektywy już są trochę spore. I często jest sytuacja taka, że po prostu nie mam jak zapakować dużego sprzętu, nie mam jak go ze sobą nosić. I wtedy przydaje się coś takiego małego, taki właśnie duperelek z systemu Micro 4/3. Moje zainteresowanie systemem Micro 4/3 zaczęło się wiele lat temu, kiedy kupiłem pierwszy aparat tej kategorii. Był to Panasonic G5. Bardzo fajny aparacik, bardzo zdolny, miał tylko jedną wadę, otóż autofokus oparty wyłącznie na detekcji kontrastu. No, przy robieniu zdjęć jeszcze czasami dawał radę, jak nie musiałem fotografować ptaków w locie, natomiast przy wideo ten autofokus był słaby. Później kupiłem kolejny aparacik formatu Micro 4/3, to był znów Panasonic, tylko GX5. GX5 bardzo fajna konstrukcja, taka płaska, gdzie nie było tej górki tutaj z pryzmatem, czy też z celownikiem, tylko celownik wbudowany, jak się patrzyło od tyłu na aparat, to celownik był po lewej stronie i miał fajną konstrukcję, dlatego że ten celownik on miał taką konstrukcję takiej lunetki i tą lunetkę można było podnosić do góry. Także można było patrzeć w ten sposób, a można było patrzeć w ten sposób. Bardzo fajna rzecz. Później pojawił się Olympus i pierwszy Olympus, jaki do mnie zawitał, to był OMD EM5, wersja pierwsza, Olympusa jeszcze. Później szybko pojawiła się wersja OMD EM1, która wprowadziła jako pierwsza w Olympusie autofokus oparty na detekcji fasy. No to wtedy już nie było w ogóle dyskusji. OMD EM1, no to był mój ulubiony aparat przez długi czas. Nawet mam cały czas wersję trzecią OMD EM1. Tutaj za mną
cały czas jest OMD EM1 wersja 3, tak? Jak sobie porównamy, to widać, że te aparaty są mniej więcej tej samej wielkości, one się za bardzo nie różnią. Później w miarę upływu czasu do OMD EM1 wersja 3 dołączył jeszcze tutaj stojący za mną OM System OM1 wersja 2, czyli Mark II. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym małym aparaciku. I teraz oczywiście jest mnóstwo tak zwanych review, czy też ocen, relacji, opowieści i innych materiałów na temat tego aparatu. Ja chciałbym powiedzieć tylko kilka rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że słyszę często gdzieś tam w internecie, czy czytam w internecie, że ludzie narzekają, że no to taki uchwyt słaby, tutaj trzeba jakiś grip dokupić. Szczerze mówiąc, ja mam wielkie łapska. Dla mnie najbardziej wygodnym korpusem jest Z9, ale jak trzeba, to ten korpus OM3 też całkiem fajnie się trzyma. Fakt, tutaj na dole trochę może brakuje miejsca na paluchy, ale jest z tyłu tutaj taki, można zobaczyć, tutaj w tym miejscu jest taki bardzo fajnie wyprofilowane wybrzuszenie, coś takiego, co pozwala położyć tutaj kciuk i dzięki temu ten korpus bez gripu tu z przodu trzyma się całkiem fajnie. Jest to naprawdę wygodny aparacik. Bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj przełącznik, osobno fotografowania, osobno nagrywania filmów, w związku z czym mogę sobie tutaj dowolnie regulować pokrętłem trybów fotografowania czy ustawiania ekspozycji, niezależnie od tego, czy ustawię sobie tryb fotografowania czy filmowania. To jest bardzo fajna rzecz. Rzecz, która mi się nie podoba, no to jest oczywiście tradycyjnie wyłącznik po lewej stronie. Bo jak chodzę po mieście i noszę sobie tak, gdzieś tu mi się dynda ten korpus, no to chciałbym móc tak przyłożyć do oka, włączyć, przyłożyć do oka i zrobić zdjęcie. Tu się nie da. Tu potrzebuję drugą rękę. Z drugą ręką muszę go włączyć. To jest trochę upierdliwe. Rzecz, którą się zachwycają użytkownicy, czy też może bardziej recenzenci tego korpusu, to jest to pokrętełko tutaj z przodu, które pozwala zmieniać sobie tryby kolorów. No ale ponieważ ja i tak trzaskam rawy, no to mi to pokrętełko jest tak trochę niepotrzebne i mi ono przeszkadza. To jest rzecz, która mi przeszkadza, bo tutaj ląduje na moim palcu, tak, pokażę to tutaj, tu ląduje na moim palcu i mi ten palec tak trochę obciera, niefajnie. Wolałbym, żeby tego pokrętła w ogóle nie było. Tu nie powinno być nic, zupełnie. Może jakiś przycisk funkcyjny, ale też niekoniecznie. Jeżeli mówimy o przycisku funkcyjnym, to też ciekawa rzecz, bo jeżeli już zrobiona jest tutaj taka klucha, ten przełącznik, no to jeżeli już jest, no to dlaczego tutaj nie ma na środku przycisku funkcyjnego? Aż się prosi, no ale go nie ma. Dobra, trudno. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie tutaj trochę rozwaliła i chciałbym zwrócić uwagę potencjalnym użytkownikom tego aparatu, że jest jedna rzecz. Pomimo tego, że ten aparacik naprawdę po pierwszych dniach używania mi się bardzo, bardzo podoba, bo robi naprawdę fajne zdjęcia, to jednak jest jedna rzecz, która została przez OM System schrzaniona. I ta rzecz znajduje się tutaj. To są te klapki, za którymi chowają się porty. Te klapki to nie są żadne drzwiczki na zawiasce, to nie jest nic takiego, co można otworzyć, zamknąć, zatrzasnąć i podobne rzeczy, tylko to są jakieś takie zaślepki zrobione z, szczerze mówiąc, marnej gumy. I o co chodzi? Te dwie górne zaślepki, które ukrywają indywidualne porty, one się trzymają jeszcze w miarę dobrze, ale ta dolna zaślepka, ona jak tylko tutaj coś rusza, na przykład bardzo często mi się zdarza, że otwieram ekran i tutaj następuje jakaś akcja, w wyniku której ekran zahacza o tę zaślepkę. Ta zaślepka najnormalniej w świecie sobie swobodnie wypada. To jest taka jakaś straszna niedoróba. Ja to próbuję na różne sposoby zatykać, ale to się tak za bardzo nie chce trzymać tutaj, ta duża klapka. Nie wiem, to jest przykład, jak można zrobić bardzo fajny produkt i zepsuć go skutecznie jednym takim duperelem. No naprawdę, bardzo fajny aparacik, a tutaj taka skucha. Teraz kilka słów na temat, dlaczego ja tak bardzo lubię system Micro 4/3. Otóż są tutaj, to już pomijam te irracjonalne kwestie, typu, że lubię, nie lubię, no bo jak to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast są dwie rzeczy, które powodują, że kocham ten system. Rzecz pierwsza, w tych aparacikach są bardzo fajne sensory i już od początku, jak tylko zacząłem używać OMD EM5, tam już był bardzo fajny sensorek
W OMD EM1 wersja pierwsza też był fajny sensorek. W wersji trzeciej pojawił się jeszcze jakoś tam trochę dopracowany. Natomiast w tych aparatach OM1, OM1 Mark II i OM3 jest nowy sensor. To znaczy w tych wszystkich trzech jest ten sam sensor, ale to jest stosunkowo nowa konstrukcja, w pełni warstwowa, dzięki czemu ten sensor jest bardzo szybki. I muszę przyznać, że bardzo lubię to, w jaki sposób jest obrabiany kolor w tych aparatach. To znaczy, mówię jeszcze raz, ja zapisuję, robię rawy i później je sobie obrabiam w domu, ale już w rawach jest zapisana jakaś informacja o kolorze i programy do obróbki zdjęć zazwyczaj odtwarzają te kolory zgodnie z intencją producenta sprzętu. Więc ja widzę na ekranie już kolory odtworzone przez mój program do obróbki zdjęć, ale te kolory odpowiadają temu, jaka była intencja producenta tego właśnie aparaciku. I to mi się bardzo podoba, bo te kolory są fajne. Naprawdę lubię te kolory. Tylko że jak mówimy o kolorach, to trzeba też zwrócić uwagę na drugą rzecz, negatywną tym razem. Otóż mówi się, że aparaty Olympusa, czy teraz aparaty OM System nie bardzo nadają się do nagrywania filmów. Ja bym tutaj polemizował ze względu na to, że jeżeli nie potrzebuję jakichś wyśrubowanych parametrów tego nagrywania filmów, no to taki aparacik jak OM3 czy OMD, przepraszam, nie OMD, tylko OM1 Mark II, też potrafią nagrywać filmy, nawet potrafią wysyłać sygnał surowy po kablu HDMI do jakiegoś rejestratora. Więc czasami zdarza mi się, że używam taki aparat do nagrywania filmów. Jak mogę, to zapisuję właśnie na rejestratorze sygnał surowy, jak nie mogę, no to zapisuję w OM-Log 400, bo wtedy mam większe możliwości obróbki, bo trzeba też pamiętać o tym, że w aparatach OM System OM-Log 400 to jest jedyny format, w którym mamy zapis 10-bitowy wideo. W każdym innym formacie mamy zapis 8-bitowy, dlatego jeżeli ja nagrywam jakikolwiek materiał wideo na korpusie, korzystając z korpusu OM System, albo Olympusa, no to zdecydowanie OM-Log 400, żeby mieć te 10 bitów. Ale do czego zmierzam? Otóż, jak powiedziałem przed chwilą, w przypadku zdjęć bardzo lubię to, jak są pokazywane kolory. Jak Olympus, a teraz OM System te kolory widzi i je prezentuje. Natomiast mam problem z kolorami w przypadku nagrywania filmów. Nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem tego. Może ktoś z widzów mi wyjaśni, podpowie mi, jak to potraktować, jak w ogóle podejść do obróbki kolorów w nagraniach wideo z aparatów Olympusa i OM System, bo to jest to zagadnienie, z którym ja sobie po prostu nie radzę. Kolory, które mi wychodzą z nagrań wideo z tych korpusów OM System. Generalnie kolory są dobre, ale kolory skóry, kolory twarzy są nie do opanowania. One są jakieś dziwne. Ta twarz jest jakaś płaska, te kolory są po prostu nieestetyczne. Znacznie łatwiej jest robić się color grading w materiale Nikona, tam wszystko jest proste, oczywiste i wychodzi ładnie, natomiast w przypadku OM System czy Olympusa nie potrafię na tym zapanować. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak podchodzić do color gradingu materiałów z Olympusa i z OM System, to bardzo proszę o podpowiedź, będę za to wdzięczny. Jeszcze tylko dodam, że ja do obróbki wideo używam DaVinci Resolve, także tutaj już wiadomo, jaki workflow stosuję. I teraz jedna rzecz to są właśnie kolory. Druga rzecz, dla której bardzo lubię system Micro 4 trzecie jako całość, to pokażę w formie przykładu. Otóż, tak jak wcześniej powiedziałem, jak idę gdzieś na poważną awanturę, no to biorę Nikona, wiem co będę robił, biorę dopasowaną szklarnię do tego, co będę robił. Ale jak idę na przykład do lasu, to chciałbym mieć kąt widzenia odpowiadający na przykład 800 mm, no ale tutaj pojawia się pewien problem, dlatego że jak wezmę Nikona i chcę mieć kąt widzenia 800 mm na Nikonie full frame, no to biorę ze sobą taką armatę. To jest 800 mm na Nikonie. Natomiast na formacie Micro 4 trzecie kąt widzenia 800 mm to jest coś takiego. Jak widać jest to znacznie mniejsze, no jest znacznie lżejsze. To jest jedna rzecz. I może się zastanowić, no dobra, ale to dlaczego tak? Raz ci potrzebna jest 800 i to stała ogniskowa, a drugim razem mówi, że wystarczy ci tutaj takie 100-400 OM System. No dlatego, że są różne przypadki. Jak na przykład idę gdzieś w dobrze mi znane miejsce, gdzie wiem, że są zwierzęta, których oczekuję,
no to wtedy robię sobie zasiadkę z taką armatą. Ale jak wychodzę z domu, mam 2-3 godziny, idę do lasu, nie wiem, czy cokolwiek spotkam, nie wiem, jeżeli coś spotkam, to co spotkam, no to wtedy potrzebuję rozwiązanie, które będzie miało sens, tak? No trudno dźwigać armatę 800 mm po to tylko, żeby wyjść z domu i wrócić do domu bez zrobienia ani jednego zdjęcia. Dlatego na takie wycieczki, na szybko do lasu, biorę po prostu ten obiektyw. Oczywiście nie z OM3, tylko z OM1 Mark II, ale to jest właśnie ta różnica, którą chciałem pokazać, tak? Kąt widzenia 800 mm na pełnej klatce, kąt widzenia 800 mm na pełnej klatce. Różnica w wielkości, różnica w masie. Teraz drugi przykład, który też mówi o tym, dlaczego tak lubię format Micro 4/3, ale to już będzie dotyczyło tego aparaciku. Otóż kupiłem go specjalnie po to, żeby mieć fajny zestaw do chodzenia tak na szybko w miasto. Do tej pory w miasto brałem albo Nikona Z6 III, albo właśnie OM System, OM1 wersja druga, który stoi za mną tam na półce z tyłu, po prawej stronie. Natomiast chciałem coś takiego bardziej, powiedzmy tak, no nie będę ukrywał, tak, nie będę ściemniał. Chciałem, żeby to było coś ładniej wyglądającego, no to ten aparacik na pewno spełnia warunek, ładniej wygląda, tak, bo jest bardzo, bardzo taki, brakuje mi właściwego słowa, ale jest fajny, tak, po prostu jest fajny. Natomiast druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli wezmę korpus porównywalnej wielkości, na przykład Nikona Z6 III, bo ten korpus wcale nie jest dużo mniejszy od Nikona Z6 III, on jest płytszy, tak, ze względu na to, że tutaj nie ma tego gripu, no to on jest płytszy, ale jeżeli chodzi o szerokość, wysokość, to są porównywalne rozmiary. Ale jest jedna rzecz, która robi ogromną różnicę, jak idę w miasto. Otóż na Nikonie 50 mm f1.8 to jest coś takiego. 50 mm f1.8. Tak? Natomiast w systemie Micro 4/3 odpowiednik, kąt widzenia 50 mm na pełnej klatce to jest coś takiego. Tak? Porównajmy sobie. To jest 50 mm na pełnej klatce. To jest kąt widzenia odpowiadający 50 mm na pełnej klatce, tylko że dla formatu Micro 4/3. Prawda, że jest różnica? No jest różnica. No jest różnica. I tak samo jest na przykład jakbyśmy wzięli sobie 24. No to 24 Nikona f1.8 jest bardzo podobna. 24 formatu Micro 4/3. Znaczy obiektyw, który daje kąt widzenia taki sam jak 24 mm na pełnej klatce, to jest 12 mm. Tak? Kolejny malutki kurdupelek. Prawda? Widać to. I teraz uprzedzając zarzut. Już to słyszę. No dobra, ale 1.8 na pełnej klatce to jest inna głębia ostrości niż 1.8 na Micro 4/3. Oczywiście, zgoda. Tylko że jak ja idę w miasto, to mi nie zależy na płytkiej głębi ostrości, bo ja w mieście nie robię portretów. Tak? Jak idę w miasto, to mi raczej zależy właśnie na trochę może głębszej głębi ostrości, trochę większej głębi ostrości i zależy mi na tym, żeby mieć otwartą przysłonę, żeby mieć jasny obiektyw, bo chodzi mi o ekspozycję, żebym nie musiał pompować czułości, tylko żebym mógł używać niskiej czułości i żebym mógł na przykład zamrozić ruch tutaj tego, co się dzieje na ulicy, korzystając ze stosunkowo krótkiego czasu ekspozycji. Więc w takim zastosowaniu, przy takim podejściu, jeżeli mi nie zależy na płytkiej głębi ostrości, to te dwa obiektywy odpowiadają sobie idealnie, tak? I tu mam 1.8, i tu mam 1.8. I tu mam 50 mm, i tu mam kąt widzenia 50 mm na klatce, na pełnej klatce. Dlatego właśnie jak zastanawiałem się, z czym chodzić sobie tak w miasto, no to stwierdziłem, że kurczę, no z takim zestawem to mi się nie bardzo chce, tak? To mi się gdzieś tam dynda. Nie zawsze mogę wziąć torbę. Muszę czasami nieść to na ramieniu, to mi się tam dynda, ten obiektyw gdzieś tam ciąży w dół, gdzieś mi to obija po nogach, to nie jest fajne. Natomiast jak biorę taki zestaw, no to jest to zupełnie inna bajka. Tym bardziej, że udało mi się kupić obiektyw, bardzo fajny obiektyw, tylko musiałem go kupić używany. To jest ten obiektyw, który mam zapięty tutaj na tym korpusie. To jest obiektyw jeszcze Olympusa, 14:42. On jest ciemny. Tak, on jest ciemny. To jest 3,5 do 5,6, więc stosunkowo ciemny obiektyw, ale za to jaki malutki. 14:42, czyli na pełnej klatce jest to odpowiednik 28:84. Tak, bardzo fajny zoom. Cały ten zestaw wygląda tak mikroskopijnie. Jedna rzecz, która jest
No, słaba. Firma OM System z jakiegoś powodu zaprzestała produkcji tych obiektywów. Można je kupić tylko na rynku wtórnym. To jest moim zdaniem porażka ze względu na to, że ten obiektyw jest naprawdę bardzo fajny. On daje ostre, fajne zdjęcia. Nie jest to monstrum jasności, no bo tak jak mówię, jeszcze raz przeczytam, tutaj nie mam okularów, to trochę ciężko, f3,5 do f5,6, czyli trochę ciemny, ale jak idziemy w miasto, no to jest coś, co ja mogę zarzucić na ramię na dowolnej taśmie. Gdzieś tam sobie trzymam go z tyłu. Jak trzeba, wyciągam, robię zdjęcie. Nawet mam taką kurtkę bardzo fajną, którą całkiem niedawno sobie kupiłem z dużymi kieszeniami, więc ten aparat z tym obiektywem bez problemu mieści się w kieszeni kurtki. Bez problemu. Po prostu wchodzi, wychodzi, bez zacinania się, bez opierania. I to jest to, za co kocham format Micro 4/3. I już po pierwszych jak gdyby przygodach z tym zestawem w mieście uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Ten korpus z tym obiektywem to jest taki zestaw, jak to ładnie mówią, everyday camera. Tak? Albo też po polsku powiedzmy taki aparat na co dzień. W zasadzie zestaw. Aparat plus obiektyw na co dzień. I to chyba tyle, co mogę powiedzieć na temat tego aparaciku. Polecam, jeżeli ktoś się zastanawia, czy go kupić, czy nie kupić, jeżeli ktoś używa system Micro 4/3 albo zastanawia się nad używaniem systemu Micro 4/3, no to moja opinia jest taka, że w tej chwili jeszcze sprawdzałem dzisiaj, ta promocja dzisiaj, czyli dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 21, niedziela, 21 grudnia 2025, to ta promocja jeszcze działa, tak? Przypominam, 7445 minus 500 zł rabatu w sklepie, minus 900 zł cashbacku. Dla mnie to jest naprawdę jeden z najlepszych deali tutaj przed tymi świętami Bożego Narodzenia, przed choinką i przed Nowym Rokiem. Naprawdę super sprawa. Na dzisiaj to tyle. Następnym razem pewnie będzie jakiś inny temat. Zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu, ale coś wymyślę. Do zobaczenia. Cześć.